Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Xantyp77 w serii Filmiki o gitarach, która w tym roku obchodzi 10-lecie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, witam tym bardziej. Jest mi niezmiernie miło, że interesujecie się gitarą elektryczną, bo jest to najważniejsza ze sztuk. Jakiś czas temu na kanale pojawił się odcinek, w którym porównuję ten sam przetwornik Vermilion Werewolf w dwóch różnych instrumentach. Jeden instrument jest to taki Eissmanowaty, Litzmanowaty od Fryty, wykonany z różnych ciekawych gatunków drewna, na przykład jesionu, mahoniu sapele i tak dalej. No i w nim sobie siedzi przetwornik Werewolf od firmy Vermilion. A drugi instrument to również Eissmanowaty, tym razem od Wojtasa, o troszeczkę innej konstrukcji, bo z gryfem wklejanym na innym mostku, ale również z takim samym identycznym przetwornikiem Vermilion Werewolf. No i w tamtym filmie okazało się, że różnice są bardziej wyczuwalne podczas grania i podczas słuchania tego, jak te gitary zagrały, rzeczywiście jest bardzo blisko do siebie. Wielu z Was w komentarzach napisało, że no tam nie słyszycie tych różnic i tak dalej. Ja zresztą w tym filmie też mówię, że to były bardziej niuanse wyczuwalne i gdzieś delikatnie słyszalne pomiędzy tymi instrumentami, że ta była taka, powiedziałbym, bardziej mokra, tamta była taka troszkę bardziej sucha w swoim brzmieniu, ale rzeczywiście spowodowało to no, pierwszą tezę, że tak naprawdę przetwornik ma bardzo duże znaczenie. Jak wiecie, ostatnio w internetach jest bardzo konkretna debata na temat tego, czy to przetwornik gra, czy deska, czy drewno. Od lat powtarza się, że tam mahoń to jest ciemny, olcha jaśniejszy, że klonowa podstrunnica będzie rozjaśniała drewno. Istnieją oczywiście filmy, gdzie ludzie w ogóle wykluczają element gitary, czyli gdzieś tam rozpinają struny pomiędzy dwoma jakimiś stoliczkami, deskami, przykładają pick-up. No i wychodzi, że to jest wszystko jedno i to samo, nie? Tam Glen Flicker, że w ogóle pick-up nie ma znaczenia. Ja tak nie do końca się z tym zgadzam, co powtarzałem oczywiście również w tamtym odcinku. Tak samo jak nie do końca tak naprawdę zgadzam się, że zawsze gatunek drewna ma znaczenie i też zawsze jak rozmawiam z lutnikami, to się pytam o to, jak rozmawiam z różnymi muzykami, to też słucham ich opinii, czasami przerywając. Natomiast no sam osobiście jestem raczej zwolennikiem jakości komponentów, w tym oczywiście jakości drewna, mającej wpływ na brzmienie gitar, również jakości przetworników, jakości osprzętu i jakości strun i tak dalej. To wszystkie te elementy gdzieś tam moim zdaniem mają ten wpływ na to brzmienie, wykluczając gitarzystę oczywiście, tak? No ale to już wiadomo, że o tym nie rozmawiamy tutaj w tym momencie. No ale też z drugiej strony tak się zastanawiałem, no skąd się biorą te wszystkie historie, zarówno z tej jednej radykalnej strony, jak i z tej drugiej radykalnej strony, czyli że drewno to jest kolosalne znaczenie, że gdzieś tam pick-up, w ogóle drewno nie ma żadnego znaczenia pick-up, tylko i wyłącznie gra. I dlaczego tutaj jest ta debata? No i wpadłem na pomysł, co może być tego przyczyną. Patrząc sobie, po pierwsze to jest tak, rozwój gitary elektrycznej wywodzi się jak najbardziej z gitar akustycznych, gdzie rzeczywiście wpływ drewna na brzmienie jest kolosalny. I topy w akustykach świerkowe, cedrowe, boczki mahoniowe, boczki z jakiegoś klonu, to wszystko ma gdzieś rzeczywiście kolosalne znaczenie i tę ekolizację słychać bardzo poważnie. No i teraz właśnie to pierwsze założenie jest takie, że cała ta mitologia wzięła się z gitar akustycznych. Ale ta mitologia jest ciągnięta przez lata, od początku istnienia gitar elektrycznych, czyli powiedzmy od lat 50., od lat 60., kiedy gitar się naprawdę zrobiło bardzo dużo. No i jest powtarzana, poszczególnie sobie literaturę, jeżeli sobie gdzieś tam otworzycie jakieś magazyny, cały czas na forach, cały czas ludzie mówią o tym, że to w ten sposób działa. I tak się zacząłem zastanawiać, być może gdzie jest, żeby znaleźć, być może gdzie jest ten element, który spowodował to, że ludzie tak myślą. No i od razu powiem tak, w tym momencie są to moje dywagacje, na podstawie mojego doświadczenia z gitarami i nie wiem, jaki będzie jeszcze w tym momencie końcowy wynik testu, który sobie dzisiaj
przeprowadzimy. Założyłem następującą sprawę. I to już o tym mówię w tym filmiku poprzednim. Założyłem sprawę następującą, że słuchajcie, taki pick-up nowoczesny do łojenia, o mocnym sygnale, pick-up, który wykorzystujemy w brzmieniach przesterowanych, gramy na nim dosyć nawet czasami głośno, jest bardzo dobrze zawoskowany. Jest on bardzo dobrze zawoskowany właśnie po to, ażeby nie zbierać tego feedbacku, żeby nie zbierać, nie mikrofonować, czyli żeby jak najmniej zbierać dźwięk akustyczny, a rzeczywiście tutaj chylę czoła ku tym wszystkim, którzy mówią, że fizyki nie oszukasz, żeby po prostu tylko i wyłącznie zbierać ten dźwięk elektryczny. Ja od razu powiem tak. Nie jestem też, mimo wszelkiego naukowego podejścia, nie jestem też zwolennikiem tego, że to naukowe podejście tylko i wyłącznie działa. Cały czas powtarzam, że jeszcze mamy ten feeling, który gdzieś tam nas napędza do grania i że dla kogoś lepsze gitarki będą powodowały, że lepiej to wszystko zabrzmi i cały ten konglomerat będzie fajniejszy. Natomiast no, rozumiem, że ludzie będą sobie mówili, że tutaj drga struna powoduje, że ten magnes pracuje i ten magnes produkuje ten prąd w tych cewkach i ten prąd zamienia się na dźwięk we wzmacniaczu. No i że cały ten element tego wszystkiego tutaj nie ma znaczenia. Oczywiście w tym momencie pojawiają się wszystkiego tego rodzaju głosy, że no tak, ale to jak to jest zamocowane powoduje, że ta struna brzmi inaczej, że gdzieś tam jednak mimo tego, że być może nawet pick-up nie będzie tego zbierał akustycznie, no to jednak ta struna w całym tym tutaj środowisku swoim, we wszystkich tych naprężeniach, we wszystkich tych drewnach jest też napędzana przez to drewno i tutaj nawet myślę, że jest to całkiem logiczne, więc znowu ta prawda gdzieś tam leży po środku, ale założyłem sobie w całym tym eksperymencie, że robiąc ten drugi odcinek, no pójdziemy troszeczkę dalej. Pójdziemy dalej dlatego, że pick-upy tak naprawdę jak powstały, to po pierwsze ludzie nie grali tak głośno, bo wzmacniacze były raczej 5, 15, 20 watowe, ze względu na konstrukcję lamp. Dopiero później pojawiły się te głośniejsze setki, 50 i tak dalej, i tak dalej. Ludzie nie grali tak przesterowanych dźwięków, więc czułość tych wzmacniaczy również była zupełnie inaczej ustawiona. I pierwsze przetworniki single coil, jak i pierwsze humbuckery typu PAF, wymyślone przez Seta Lovera. Wszystkie te przetworniki, które teraz również odwzorowują te PAFy, te nowocześnie produkowane, te szukające tych Holy Grailów, i to o tym tutaj rozmawiałem z wieloma producentami przetworników, że tak to było, te przetworniki nie były woskowane. Nie miały tego elementu, który powodował, że one nie mikrofonowały. I założyłem sobie tezę, że ten, nazwijmy go mit, tego, że decha ma wielki wpływ na brzmienie, wynika z faktu, że te niewoskowane stare przetworniki rzeczywiście zbierały ten rezonans, deski, to brzmienie takie, które wiecie, jak jest gitara nastrojona, to nawet jest lepsze. No bo zupełnie inaczej te gitary brzmią, więc założyłem sobie i to będzie dzisiaj sprawdzian w tym teście i tutaj będziemy sobie kombinować, czy rzeczywiście tak jest, że te niewoskowane przetworniki no będą gdzieś tam tak pracowały. Później oczywiście producenci zaczęli te przetworniki woskować. To woskowanie doszło do takich nawet etapów w produkcji przetworników jak pick-upy aktywne, czyli przetworników, które są totalnie zalane już nawet nie woskiem, a jakimiś tam żywicami epoksydowymi, czyli tutaj nie ma już żadnych rezonansów. To już wszystko już jest tak ściśnięte jak kamień. To te techniki woskowania też się rozwinęły w ten sposób, że rzeczywiście w tym momencie nowoczesne zawoskowane przetworniki nie mają tendencji do mikrofonowania, do wzbudzania się i do takiej pracy. No pewnie jak rozkręcicie gaina maxa i będziecie gdzieś tam do przetwornika gadać, to będzie słychać. Ale założyłem sobie, że jeżeli wsadzimy dwa zupełnie identyczne, niezawoskowane przetworniki w dwie gitary, to efekt soniczny, który uzyskamy, powinien być większy niż to
odczuwanie, które z tego powodu mamy, powinien być większy niż to wszystko, co nam się wydaje. Powinien on być słyszalny na nagraniu. I o tym dzisiaj będzie ten film. Poprosiłem Irka z Vermilion Pickups. Pamiętajcie o zniżce 10% na hasło Xantyp. Wiem o tym, że używacie tej zniżki, jest mi bardzo, bardzo miło. Poprosiłem Irka z Vermilion Pickups, żeby zrobił mi specjalne przetworniki do tego testu. Więc są to przetworniki, które oparte są o przetwornik, z tego co kojarzę, to American Dream 57, czyli taki, który nawiązuje bardzo, bardzo konkretnie do PAF-a. Tak, dokładnie to jest to. American Dream 57. Już pogubiłem sprężynki. Śrubka jest tutaj, sprężynka jest tutaj. Natomiast jest to przetwornik w tej wersji, którą dzisiaj sobie będziemy go słuchać. No nie będziecie mogli takiego przetwornika kupić, chyba że sobie go zamówicie, bo się wam tak spodoba. Natomiast ten przetwornik jest w ogóle nie zawoskowany. W tym przetworniku nie ma ani grama wosku, jest to po prostu drut nawinięty na cewkę, owinięty gdzieś tam taśmą, tak jak pierwsze pick-upy były robione. W tym momencie jest następująca sprawa. Takie przetworniki robią albo firmy, które... I tu jest uwaga, to będzie śmiesznie. One są dwa identyczne, tak? Irek znowu się postarał, żeby były dwa identyczne. Dwa takie same przetworniki, które włożę w dwie różne gitary. Irek się nawet śmiał, że spodobają ci się i sobie je zostawić, bo generalnie docelowo one mają być odesłane do Irka i zawoskowane. I normalnie potem będzie sobie można je zakupić. Natomiast teraz w tym momencie takie kiepsko zawoskowane, bądź bardzo mało zawoskowane, bądź wcale nie zawoskowane przetworniki możemy spotkać w dwóch wariantach. Albo są to ultra drogie, customowe przetworniki, które mają nawiązywać do starych PAF-ów i sprzedawane są przez firmy za niebotyczne pieniądze. Istnieją w ogóle rankingi tego, które są bliżej PAF-ów, które są dalej. Albo są to przetworniki ultra tanie, wkładane w jak najtańsze instrumenty, robione jak najmniejszym kosztem i generalnie wkładane już takie totalne paździerzowate gitary, które wiecie, no kupujecie gdzieś tam po 300 zł na AliExpress nówki sztuki i przychodzą z Chin, więc ja nie mówię oczywiście w tym momencie, że te ultra customowe przetworniki z całym researchem, jak były robione stare PAF-y, to jest odpowiednik tych, które są takie najtańsze i które po prostu nawijają byle jaki drut na byle jaką cewkę i nie woskują, bo się tego nie opłaca robić, bo przy 10 000 woskowań jest to na przykład jeden człowiek, który pracuje przez miesiąc więcej do wyżywienia w zakładzie. Natomiast bardziej mi tutaj chodzi o to, że tak naprawdę to jak nawet odzwierciedlają te PAF-y, jak sobie porozmawiałem z różnymi producentami i to nie tylko z Polski, tylko różnymi producentami, którzy rozbierali te pick-upy, czytałem sobie jakąś tam literaturę na temat tych starych PAF-ów też, to tam nie było tak zwanej równości, jak to kurczę nazwać? Nie było tego, że te przetworniki były identyczne. Tak naprawdę jak się weźmie 10 starych PAF-ów z lat 60., to one, nawet jeśli będą z tego samego rocznika, to one będą i tak każdy inaczej się czytał, każdy będzie miał im mniej tego drutu, więcej i tak dalej, więc też producenci generalnie robiąc to stare brzmienie, no stwierdzili, że gdzieś tam muszą iść na jakiś kompromis. Z tego co wiem, mam już American Dreamy, tylko 61. No Irek też produkując te pick-upy gdzieś tam poszedł na jakiś kompromis i pick-upy Vermiliona, które możecie sobie gdzieś tam właśnie pick-upy Vermiliona, które gdzieś tam sobie możecie właśnie zakupić nawiązujące do PAF-ów, też są pewnego rodzaju kompromisem, ale wszystkie są woskowane, czyli Irek nie robi takich pick-upów fabrycznie, które będą niezawoskowane i które wiecie, no totalnie będą wam gdzieś piszczeć, chociaż pewnie mógłby wam zrobić, bo jest to firma, która robi totalny custom shop. Postanowiłem, że te przetworniki włożę w dwa zupełnie inne instrumenty. Pierwszą gitarą będzie Samick Torino TR30, w którym do tej pory miałem pick-upy
aktywne, który generalnie zaraz też pójdzie na mojego Elixa, tylko z innymi jeszcze przetwornikami. Gitara wykonana z mahoniu, z wklejanym gryfem, konstrukcja taka bardziej gibsonowska, tutaj wszystko jest, decha jest pełna, mostek, tuneumatic i tak dalej, i tak dalej. I tamta jest mega ciężka i w ogóle, a tutaj mamy gitarę no-name'ową kopię Stratocastera, nie wiem z jakiego drewna, ale na pewno nie jest to drewno mahoniowe, wygląda na jakąś, może nawet olchę, nie mam zielonego pojęcia. No jak widzicie tak, tutaj jest basen, który na mikrofonowanie powinien wpływać, co prawda to jest taki półbasen z małymi basenikami, no ale jest tutaj dużo semi-hollow body z plastikowym topem. Jest to gitara z przykręcanym gryfem, z klonową szyjką, tam była szyjka z mahoniu również. Jest to jeden z prezentów od Fogowicza jednego. Nie pamiętam w tym momencie od kogo to jest prezent. 2 lata temu dostałem kilka gitar od was, które gdzieś tam mają zostać odremontowane i w pewnym momencie staną się nagrodami, pójdą gdzieś tam dalej w różnych zabawach, w różnych konkursach i tak dalej. Z tym instrumentem mam jedną nadzieję. Mam nadzieję taką, że ten instrument się da ustawić, bo tego nie wiem. Zaryzykowałem, stwierdziłem, że potrzebuję właśnie coś a la Gibson, coś a la Strat. Tutaj mi to właśnie odpowiada. Zupełnie inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o mostek. Tu mostek jest w ogóle oparty o dechę, więc też, wiecie, no tutaj mamy też drugą taką dziurę z basenem. Tu jest taka cienka gdzieś tam warstwa pomiędzy tego drewna. No takie założenie sobie wymyśliłem. Następne założenie, które sobie wymyśliłem w tym teście, to będzie takie, że te przetworniki, bo przy poprzednim teście ludzie pisali, że czasami potencjometry mają nawet do 10% różnicy pomiędzy sobą, jeśli sobie je odczytamy jako oporniki. Więc założyłem sobie, że te dwa pick-upy, które są identyczne, wsadzę bezpośrednio do gniazda. Czyli nie będzie tutaj żadnego układu elektrycznego ani niczego takiego. Będzie jeden pick-up po prostu pod mostem, który będzie bezpośrednio do gniazda i zobaczymy sobie jaki to ma wpływ. Ja w tym momencie montuję i składam te instrumenty. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw, sam nie wiem. No mówię, założyłem, że różnice będą kolosalne. Zakładam, że to jest właśnie wyjaśnienie tego mitu brzmienia drewna, mitu, tej teorii o brzmieniu drewna. Zakładam, że to jest test, który no naprawdę wiele udowodni, ale to są w tym momencie tylko i wyłącznie moje założenia i dywagacje i wcale nie wiem, co się stanie. Wejdźcie na stronę Vermilion Pickups, oczywiście sprawdźcie, czy nie ma tam pick-upa, który by was zainteresował. Moim zdaniem w tym momencie jest to absolutna rewolucja pick-upowa w Polsce. Liczę na to, że pick-upy zaczną być też sprzedawane gdzieś tam za granicę. Wiem sam z własnego doświadczenia, w kilku gitarach te Vermiliony mam, że nigdy ich stamtąd nie będę chciał już wyjąć. Pozamieniałem Seamury, Duncany, w sensie pozamieniałem Gibsonowe pick-upy. Jestem mega zadowolony i wiem, że wiele osób, które też sobie to zamontowały, jest zadowolonych. Kilka z tych pick-upów zamontowaliśmy również tutaj w serwisie ludziom. No powiem wam, że tak, tych pudełeczek od Vermilionów to w tym momencie mamy od groma i ciut, bardzo się one nam przydają. Jest ich tutaj bardzo dużo. Zamieniam. Zobaczymy co wyjdzie. W tym momencie już posłuchacie tego testu. Będzie widać na czym jest nagrany. Jeszcze nie wiem. Na pewno będę chciał użyć Hiwata. Na pewno będę chciał użyć mojej nowej Labogi Janka Bo starej wersji. Takie piece. Raczej będę tutaj gdzieś szukał w brzmieniach leciutko przesterowanych. Zobaczymy co z tego wyniknie. Zanim jeszcze przejdziemy do tego nagrania, bardzo bym prosił o zostawienie łapki w górę, jeżeli film się podoba. Jeżeli jesteście na kanale i nie subskrybujecie, zapraszam do subskrybowania. Zróbcie mi niespodziankę i fajną jakąś liczbę na 10-lecie tych subskrypcji. Niech to urośnie. Według statystyk to by nawet mogło być 100 000, jakby wszyscy subskrybowali, co oglądają. Przypominam również o tym oczywiście, że kanał można wspierać.
Przypominam również o tym, że dzięki takiemu wspieraniu organizowane są konkursy. W tym miesiącu jest to konkurs Rysuj na mgle. Konkurs będzie trwał do końca lutego. Wszystkie linki do różnych ciekawych rzeczy, do konkursów, do zniżek są oczywiście w opisie odcinka. Bardzo, bardzo będzie mi miło, jeżeli weźmiecie udział w tym konkursie. Nagrody widzicie w tym momencie na ekranie. Jeżeli chodzi jeszcze o wspieranie, jest zawsze też zabawa dla patronów. W tej zabawie w tym miesiącu do wygrania jest gitara, więc bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co robicie dla kanału. Gwoli ścisłości oczywiście następująca sprawa, bez reklamowania i bez niczego, po prostu informacyjnie. Struny w obu gitarach są identyczne, są to takie Dean Markleje 1052. Gitary nastrojone są bądź to w standard D, bądź w drop C. W takim stroju zdecydowałem się nagrać że oto właśnie test. Ustawiony jest tak samo na wysokość pick-up. Oczywiście ten pick-up jest w innym miejscu, ale no generalnie ustawiony jest na tej samej wysokości od strun. No jedna gitara ma, wiecie, krótszą menzurę, druga ma menzurę długą, w sensie jedna jest fenderowska, druga jest gibsonowska. Jedna gitara jest z mahoniowym gryfem wklejanym, druga jest klonowy gryf z palisandrową podstrunicą, najprawdopodobniej w jakiś olchowy albo nie wiadomo w jaki korpus. Na pewno nie mahoniowy, na pewno inny. Jedna gitara jest dużo lepszej klasy, jedna gitara jest dużo gorszej klasy. Tej samej klasy, wysokiej klasy i bardzo dobre są po prostu tutaj przetworniki. Vermilion Pickups polecam, 10% zniżki na hasło Xantyp. Wszystkie zniżki w opisie odcinka. Myślę, że warto. Nagranie będzie na wtyczkach VST, na Hiwacie, na Labodze, na Mesie, na EVH-u, na Rolandzie Jazz Chorusie, ale pierwsze nagranie, żebyście też usłyszeli, jak te gitary grają tak same z siebie i czy to później będzie słychać na nagraniu już docelowym na wzmacniaczach, to nagranie z deski. Nagrania z desek, nagranie na Rolandzie przy pomocy kamery Zoom Q8 N4K. Jedziemy.
No więc na pewno jest tak, że ten pick-up gra bardzo, bardzo specyficznie. Na pewno jest tak, że bardzo słychać atak kostki. Bardzo uwypukla się również jak gdzieś jest jakieś brzęczenie na progach, to w przypadku bardziej zawoskowanych pick-upów te brzęczenia na progach nie są aż tak bardzo słyszalne. Nie da się ukryć, że ten pick-up, mimo tego, że jest humbuckerem, wcale bym go nie nazwał w jakimś sensie ciepłym brzmieniem. Nie da się ukryć tego, że jest to przetwornik, który no, ma taką jazgotliwość w sobie. Fajnie gada, fajnie napędza wzmacniacz i wszystkie te wzmacniacze, które do tej pory usłyszeliście i te, które zaraz usłyszycie jeszcze, no konkretnie tam gdzieś to gra, selektywnie, przyjemnie. Ale spodziewałem się troszeczkę większego ciepła, większego troszeczkę gdzieś tam takiego mięska. I to mikrofonowanie też tutaj właśnie no ewidentnie słychać to uderzenie tej kostki. Jest to bardzo, bardzo specyficzne. Powiem wam, że dawno nie grałem na takim przetworniku. Chociaż rzeczywiście przetworniki gibsonowskie, pafowskie, czyli na przykład mam w Dogielu mam Classic 57. No ten, powiedzmy, że ten bazokowy przetwornik jest też Vermiliona gdzieś tam w tym kierunku. No, zdarzają mi się czasami takie, te dwa mi teraz przychodzą do głowy pierwsze. No, mam tam w jakimś Gibsonie jeszcze pewnie Classica 57 też. Chyba, nie wiem czy mam Bersbackera czy Classica 57 w standardzie. Nie pamiętam. Natomiast chociaż ten standard też ma taki elemencik takiej górki, szybkiej takiej górki przy ataku. Więc jest wielkim plusem, że przetworniki Vermilion tutaj no, na pewno zadziałały tak jak oldschoolowe humbuckery, do których się odnoszą, powinny zadziałać. Tak jak te wzorce chociażby właśnie gibsonowskie. No niech już będzie ten 57 dogielowa, też gdzieś to ma. Pewnie zawoskowane by zagrało inaczej. Wnioski i ogólnie moje przemyślenia. Mam nadzieję, że już macie swoje przemyślenia i że już generalnie wybraliście, co ma znaczenie i jak to gra. Za chwileczkę. Posłuchajcie jeszcze chwilkę.
Wnioski są druzgoczące. Jak widać, cała moja teza, cała moja teoria legła totalnie w gruzach. I generalnie różnice są tak minimalne w nagraniu, że właściwie to prawie żadne. Specjalnie nagrałem to tak, na wtyczkach VST, na różnych wzmacniaczach, w różny sposób, różnymi mikrofonami, żeby gdzieś ten niuans wyłapać, tak? Ten niuans jest słyszalny podczas grania, jest na swój sposób wyczuwalny podczas grania i tego nigdy sobie nie odbiorę i tego nigdy nie powiem wam, że to nie istnieje. Bo grając na instrumencie oczywiście każdy z nas czuje ten instrument, gdzieś tam się z nim łączy w jakimś tam kierunku i tak jak zawsze mówiłem, gdzieś tam te instrumenty napędzają. W tym wszystkim jest również rzeczywiście bardzo ważny aspekt wygody instrumentu jako takiego. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o wygodzie brzmieniowej, czyli czy brzmienie wam się podoba i czy wam siedzi i czy was gdzieś tam nakręca. Mówię to już o tym fizycznym takim siedzeniu z instrumentem i po prostu temu, że nic nam gdzieś tam nie przeszkadza. Ewidentnie lepiej mi się grało na samiku, bliżej jest mi. Ten stratocasterowaty instrument ma bardzo, bardzo gruby gryw i taki w ogóle był, wiadomo, była to tania gitara, która nie była zrobiona w jakiś tam super, ultra sposób, ale z drugiej strony jest jeszcze jedna kwestia. Dobrze ustawione instrumenty również będą po prostu wygodne i również będą nas do grania gdzieś tam zachęcały, gdzieś tam nas będą inspirowały różnymi rzeczami. Natomiast nie będę ukrywał, że spodziewałem się usłyszeć kolosalne różnice. Jak mówię, troszeczkę różnic podczas grania słychać było. Tak jak ja sobie siedziałem i grałem. Ale to też nie było tak, że zawsze ten instrument stratocasterowaty był na przykład jaśniejszy. Gdzieś rzeczywiście był ten element takiego ciemniejszego, leciutko brzmienia. To może być na tych nagraniach słychać. Natomiast ja mówię, że to jest po prostu taki niuans, że spodziewałem się większego. Tak? Natomiast w łapach tam gdzieś rzeczywiście było tak, że to Torino generalnie grało tak troszeczkę tak jakby w ciemniejszy sposób. Ten Strat wydawał się taki troszeczkę gdzieś tam jaśniejszy, ale też nie zawsze miałem takie odczucia i czasami wydawało mi się, że tak sobie myślałem, o kurczę, ile w tym Stracie jest w ogóle takiego punchu i takiego dołu, którego bym się tutaj nie spodziewał, więc powiem wam, że jestem bardzo zaskoczony. Nawet wam powiem szczerze, że jestem zdziwiony tak, że aż mi szczęka opadła. Posłuchałem sobie w tym momencie tak samo jak wy, bo wiadomo, że nie nagrywam, nie montuję jednocześnie, więc przeszedłem wszystkie te próbki, i wnioski są następujące. Jest w tym jeden pozytywny, fajny aspekt. Czas nauczyć się grać na gitarze, bo gra gitarzysta. I rzeczywiście w tym wszystkim byłem ja. Rzeczywiście na tym wszystkim zagrałem swoje riffy, w swoim stylu, w swoim biciu, w swoim ułożeniu kostki i gdzieś tam to był ten element wspólny. Oczywiście w tym momencie jest zastanawiające i tutaj jest pytanie do was, co wy na ten temat w ogóle tak naprawdę sądzicie po przesłuchaniu tej próbki. Jakie były wasze przemyślenia wcześniej, jakie są wasze doświadczenia, na ile robiliście podobne testy, na ile gdzieś tam, wiecie, zdobywacie to doświadczenie grając na gitarach, kombinujecie. Wszyscy wiemy, że gitary są od siebie różne.
Wszyscy wiemy, że gitary grają bardzo, bardzo różnie. Był test na kanale 2 czerwonych Stratocasterów od Fendera meksykańskich z tego samego miesiąca, chyba nawet one były. Niby takie same instrumenty grały inaczej. Wszyscy wiemy, że zdarzają się instrumenty tanie, z kiepskich materiałów, które potrafią konkretnie rozwalić system. Wszyscy wiemy, że zdarzają się drogie instrumenty, które w ogóle nie mają w sobie nic. Wszyscy wiemy, że są gitary lepsze i gorsze. Miałem tutaj ostatnio na przykład Telecastera, takiego custom shopa za 20 000 złotych, robionego na takiego, wiecie, pierwszego Telecastera, jaki był. No i nie powiem, że tam był element ceny gdzieś w tym wszystkim, bo ta gitara naprawdę grała wybitnie. Kiedyś był PRS na kanale, który rzeczywiście też było tak, że wszyscy, którzy brali go do ręki, też kosztował około 20 000, też grał wybitnie, więc może trzeba iść dalej z tą tezą. Uwaga. Może trzeba iść dalej z tą tezą w kierunku takim, że powiedzieć sobie, że być może gdzieś tam jest jakaś jeszcze wyższa półka, ale już gdzieś w komentarzach pod shortami, które ostatnio wrzucam i właśnie wrzuciłem tego Telecastera, pojawiły się też głosy takie, że ludzie, którzy na przykład pracowali w sklepach, porównywali, już nie pracują, aha, to jest też bardzo ważne pewnie w tym wszystkim, porównywali też te instrumenty i no też twierdzili, że tam jakichś większych różnic to nie ma i gitary od 5000 zł to już tak powiedzmy, że grają wszystkie bardzo, bardzo fajnie, tam powiedzmy od 8000 zł. Gdzieś tam są lepsze, bo te wszystkie komponenty są po prostu lepsze i te wszystkie małe procenciki gdzieś tam się tam składają. Od lat twierdzę na tym kanale zresztą również, że tak naprawdę to gitara musi być ustawiona i tanie gitary potrafią fajnie zagrać, nie ma co ich skreślać. Mamy tutaj przykład następujący. Warto wymienić przetworniki na lepsze. Przetworniki Vermilion są naprawdę rewelacyjnymi przetwornikami. Przetworniki Vermilion naprawdę zajebiście grają, są zrobione w bardzo fajny sposób, bardzo dobrze są wykonane i grają bardzo, bardzo dobrze. Jak mówię, no mam ich w Gibsonach wkładanych w jednym, w drugim, w trzecim, w czwartym. Tutaj. No mam tego w piątym, tam. No mam je powsadzane generalnie naprawdę na poważnie. Wyjąłem bardzo dobre pick-upy. Czasami nawet klasiki 57 uważane za jedne z lepszych pick-upów na świecie. Wyjąłem Duncany ze swoich gitar. Ten test dowodzi, nie był on zrobiony w żaden sposób na drogich gitarach. Jedna była to gitara, która mogła i może 200 zł kosztować, druga kosztuje powiedzmy okolice 1200, nie wiem ile takiego Torino teraz stoi, zaraz się dowiecie z OLX-a, bo go wystawię, ale w dobrej cenie go wystawię. No generalnie, słuchajcie, no sprawa wygląda w następujący sposób. Warto inwestować w przetworniki i je wymieniać. Pamiętajcie o tym, że bardzo ważnym elementem waszego brzmienia, poza waszym graniem oczywiście, będzie wzmacniacz i będzie kolumna, na której gracie. Wszystkie elementy są ważne. No i powiem wam, że jestem trochę, wiecie, no... Jeszcze raz powiem, no jestem załamany, tak? Spodziewałem się, że cała ta teza... Teraz jest pytanie, skąd... Jeszcze raz to się to pytanie pojawia. Skąd w takim razie... wszystkie te głosy, że jednak ten Mahon, skąd to jest to powtarzanie tych teorii, które są we wszystkich prawie książkach, gdzieś tam i tak dalej, skąd to powtarzanie tych teorii, że to ma znaczenie, że drewno w gitarze elektrycznej ma znaczenie. Ostatnio też dużo semi-hollow body jest na przykład na kanale i takie semi-hollow body no teoretycznie powinny grać też inaczej, a jakoś tam inaczej specjalnie nie grają niż dechy i tak dalej. Wszystkie gitary mają swoje brzmienia, tak? Wszystkie gitary mają swoje jakieś tam określone fajniejsze lub niefajne, ciekawe bądź nieciekawe, inspirujące bądź nieinspirujące brzmienia, ale jeszcze bardziej jestem głupi w tym momencie, chociaż ja akurat zawsze byłem po tej stronie, która nigdy się nie wypowiadała, że drewno i gatunek gra i tak dalej. Zawsze stawiałem na jakość komponentów i zawsze to powtarzałem. Tu przynajmniej jestem czysty, bo nie dowiedziałem się, wiecie, niczego o sobie, czego nie chciałbym się dowiedzieć. Natomiast skąd to wszystko się bierze i skąd się wzięły te wszystkie teorie, mity, nazwijmy to w ten sposób, no tego zupełnie nie wiem.
Czekam na wasze komentarze, oczywiście. I teraz tak, jeżeli macie ochotę, bo wpadłem na następujący pomysł, mogę zrobić jeszcze taką akcję, że jeden z tych pick-upów wyślę do Irka, do Vermilionów z powrotem i poproszę, żeby go zawoskował. Tak jak woskuje te przetworniki. I wtedy w tym stracie będę mógł sprawdzić, czy woskowanie pick-upu ma wpływ na przykład na brzmienie. W tej samej gitarze. Zrobi się płytkę, będzie się wymieniało tylko gdzieś tam jakoś płytkę, coś tam się wymyśli takiego, żeby nie było za dużej ingerencji. Wiecie, no żeby nie kombinować, nie? Za dużo z tym. Więc jeżeli macie ochotę, to napiszcie w komentarzach, żebym to zrobił, chociaż pewnie i tak to zrobię, więc następnym eksperymentem, do którego sobie dojdziemy, będzie właśnie coś takiego. No powiem wam, że mega się dzisiaj zdziwiłem, ale fajnie, bo nauczyliśmy się czegoś nowego. Ja wiem, że o tym było bardzo dużo filmów ostatnio w internetach i że wiem, Glenn Flicker, CTG TV i tysiące różnych innych ludzi o tym mówi. Chciałem się przekonać, przekonałem się. Nie jestem zadowolony z tego, że się przekonałem. Wolałem wierzyć w niektóre mity. Żartuję oczywiście z tym, że wolałem wierzyć. Bardzo się cieszę, że się przekonałem, że sprawdziłem. Cały czas uważam, że fajną gitarę się umie rozpoznać i fajną gitarę się bierze do ręki i ona nam gra sama. Cały czas uważam, że jakość komponentów jest bardzo ważna. I jeszcze raz powtarzam. W moim imieniu zapraszam was do szkoły Guitar Harmony Konrada Jeremusa, gdzie się uczę i za rok pogadamy. Może za rok okaże się, że pewnego rodzaju niuanse, ja już to słyszę, już to wiem i ja już to czuję, bo to też nie o to chodzi, ale może będę jeszcze więcej umiał zagrać na gitarze i będę bardziej wymagający, no bo teraz jest... O dobra, to jeszcze jedno jest pytanie. Pytanie jest jeszcze jedno następujące. Skąd wśród wszystkich muzyków zawodowych, którzy, no okej, no ja miałem w życiu dużo gitar, ale nie jestem muzykiem zawodowym, nie jestem w ogóle muzykiem, tak? Jestem pasjonatem, jestem jakimś tam wariatem gitarowym, no ale są osoby, które, wiecie, grają na scenach, nagrywały w poważnych studiach, umieją poważnie grać, umieją dużo rzeczy rozpoznać, nazwać i tak dalej, i tak dalej. Skąd wśród tych osób te mity o tym drewnie i ta wiara w tą klonową podstrunnicę? Taki test przecież też chyba był na kanale, że miałem te swoje dwa elity, które są właściwie identyczne. Tak, no był taki chyba też test. Nie wiem, czy on już był, czy jeszcze go nie było, czy go muszę nagrać. Napiszcie w komentarzach, czy on był, czy nie był. I przecież te gitary no nie zagrały jakoś tak totalnie inaczej też. No nie wiem. Czekam na wasze przemyślenia. Dzisiaj nie piszcie żadnych głupot, tylko jakieś mądrości napiszcie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądają do końca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już zostawili łapkę, już subskrybują. I oczywiście, jak zwykle na końcu odcinka, najbardziej dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają, patronują, guzikują pod filmem, wysyłają na nagrody różne rzeczy, tak jak chociażby dzisiejsza gitara, przyznać się, kto ją wysłał, bo przepraszam, że sobie tego gdzieś tam nie zakodowałem. Słuchajcie, wydaje mi się, że wiem, kto ją wysłał, ale nie chciałem się pomylić, więc czekam na komentarz, kto wysłał tą gitarę. Natomiast, słuchajcie, no dziękuję wam za to, że jesteście, czyli osoby, które są teraz na liście, patroni kanału, osoby, które pozwalają wszystkim oglądać ten kanał, mnie się rozwijać, mnie chodzić do szkoły i się nauczyć grać może wreszcie i ogólnie działać tutaj i robić treści gitarowe. Są to najważniejsi widzowie. Bardzo wam dziękuję za to, że istniejecie. Dołączcie do tej grupy. Zapraszam bardzo serdecznie i kręćcie końcówki samochodowe. No powiem wam, że zadziwiony jestem. Do takiego samolotu. Zobaczymy, jak wygląda w środku samolot. Jest to jeden z wielu, które można tutaj sprawdzić. Nawet do kabiny Jumbo Jetta widzę, można wejść też gdzieś tam. Najbardziej się oczywiście jaram tym Concordem, ale uwaga, wchodzimy.
Wygodnie to tutaj nie mieli. Jednak w Ryanerze można narzekać, ale chyba to jest trochę w Ryanerze lepiej niż tutaj. Kabinka. Kabinka. No, te fotele też nie wyglądają najwygodniejsze. Tak, oczywiście też. Nie wiem, co to był za samolot i do czego on służył. Nie wiem, do czego ten samolot służy. Jak myślicie, do czego służył ten samolot? Do gaszenia pożarów. Gaśniczy to jest. Taka duża latająca gaśnica. Są latające fortece i są latające gaśnice. Ciężko się tu chodzi, a on stoi. Co dopiero jakby latał, kurde. Może odleci. No to nic ciekawego. Myślę, że Concorde będzie lepszy.